Cześć, witam Was Energeek w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj gra, która prawdopodobnie większości z Was nie jest znana i jest to Creature Shock. Myślałem, że do góry nogami trzymam. Creature Shock stworzona przez studio Argonauts i wydana przez Virgin. Creature Shock wydany w 1994 roku jest typową grą z tamtego okresu, to znaczy 1994 rok to jest ten czas, kiedy twórcy, deweloperzy zachłysnęli się możliwościami CD-ROMu, ich pojemnością i kolejne tytuły, które się pokazywały, głównie składały się z jak największej liczby cutscenek, prerenderowanych scenek, scenek z aktorami, żeby jak najwięcej tych danych móc umieścić na płycie. I podobnie było z Creature Shock. Zaraz Wam opowiem odnośnie fabuły, natomiast na wstępie wspomnę, że jest to moja druga gra, która jest moim takim nemesis. Po Cyber War Creature Shock jest jedną z najtrudniejszych gier, z jakimi dane mi było się zetknąć w latach 90. Nie ukończyłem tego tytułu, zresztą Wam powiem całą historię. I muszę przyznać, że teraz, gdy robiłem gameplay, muszę się przed Wami tutaj przyznać szczerze, korzystałem z trainera, czy też z cheatów, bo nie da rady tej gry przejść. Zresztą o tym zaraz w sumie wszystko Wam powiem. Gra opowiada nam historię pilota, który zostaje wysłany z misją ratunkową, ponieważ statek Amazon, który leci na Saturna, został zaatakowany przez obcą cywilizację. Na statku była taka kobitka i naszym celem w pierwszej misji jest uratowanie tej kobitki. Gra składa się z dwóch części. Pierwsza to lot statkiem i strzelanie do nadlatujących wrogów, z tym, że statek widzimy z perspektywy trzeciej osoby, natomiast druga część, ta ciekawsza, to celowniczek na szynach z prerenderowanymi lokacjami, no i z widoku oczywiście pierwszej osoby. W 1994 roku, gdy gra się pokazała, pamiętam może jeszcze wcześniej, myślę, że to było gdzieś koło 1993 roku, obejrzałem pierwszy trailer Creature Shock. Na ówczesne czasy trailer z prerenderowaną grafiką, z tą kobitką, która siedziała w tym statku, miała duże zielone oczy. Dzisiaj ten render śmieszy, ale w 1994 roku to było naprawdę coś niesamowitego. Wyglądało to bardzo, bardzo dobrze i w mojej opinii z tych wszystkich gier, które posiadały prerenderowane cutscenki, Creature Shock zdecydowanie znalazłby się w czołówce. Faktycznie po tym intrze można było wywnioskować, że gra będzie miała naprawdę fantastyczną, prerenderowaną grafikę, świetnie zaprojektowanych wrogów. No i oczywiście akcja, tak? Mnóstwo akcji. To, że to był celowniczek, w tamtym czasie nie zrażało. W 93-94 rok to wysyp celowniczków. Między innymi kultowe tytuły z American Laser Games, jak Crime Patrol, Mad Dog, Lost Bounty Hunter, tam Who Shot Johnny Rock, Space Pirates, z tego było całe mnóstwo. Także że wychodziły kolejne celowniczki, nikogo to nie dziwiło. Ludzie lubili grać w celowniczki. Sam jestem wielkim fanem celowniczków i do dzisiaj je oczywiście lubię. Także w 1994 roku, gdy już po tym trailerze zapragnąłem mieć tą grę po premierze i gdy ją sobie w końcu załatwiłem, no nie będę tu ukrywał, że był to pirat, przyniosłem ją do domu, odpalam i pierwsze co, to oczywiście wita nas fantastyczne, bombastyczne intro z tą kobitką, która występowała w trailerze. Tak jak mówiłem, rendery robiły ogromne wrażenie i zaczynam grać i zastanawiam się, co to w ogóle jest. Pierwszy poziom, gdy leci się statkiem, to jest jakiś żart. Wygląda to po prostu koszmarnie. Nie chodzi o to nawet, że... Znaczy chodzi o to, przede wszystkim grafika jakaś pomazana, ciężkie sterowanie, ponieważ wszystko się steruje myszką. No i muszę przyznać, że wyglądało to w 1994 roku bardzo, bardzo źle na tamte lata. No ale jakoś powiem szczerze, udało mi się to ukończyć, ten pierwszy poziom. I drugi poziom to już oczywiście celowniczek na szynach, gdzie poruszamy się płynnie pomiędzy lokacjami, możemy się obracać o określony kąt, ale pomiędzy tymi naszymi pomiędzy obrotami następuje płynne przejście, tak? Czyli mamy płynne przejście, oczywiście to wszystko jest prerenderowane. I ten drugi poziom już jest naprawdę, stoi na wysokim, wysokim poziomie. Świetnie zaprojektowani wrogowie, którzy nawet dzisiaj mogą się podobać. To było renderowane, słuchajcie, na grafice 3D, to na Silicon Graphics. Także ta grafika 3D robiła ogromne wrażenie. Szczególnie właśnie design tych stworów, które nas atakowały,
Może lokacje nie były aż tak spektakularne, ale i tak mogły się podobać. I tak wyglądało to całkiem nieźle, muszę Wam powiedzieć. No i tutaj, słuchajcie, dochodzimy do całej mechaniki strzelania, ponieważ sama mechanika strzelania jest troszkę inna niż w tego typu celowniczkach. Przede wszystkim nie mamy czegoś takiego jak reload. Lewym przyciskiem myszy strzelamy, prawym natomiast uruchamiamy osłonę. W zależności od tego, co robimy, i strzał, i osłona zabierają nam energię z naszego pistoletu. Także musimy bardzo skrupulatnie wyliczać, kiedy strzelić, kiedy użyć osłony, aby nie stracić energii. No i ten poziom, ten drugi poziom, to jest koniec, znaczy to jest poziom, do którego udało mi się w 1994 roku dojść. Także gra jest bardzo trudna, tego trzeba przyznać. Ogólnie stwory polega na tym, że trzeba wrogów pokonywać zazwyczaj strzelając w ich czuły punkt. Wrogów nie ma dużo i każdy jest takim jakby mini-bossem, z którym toczymy jakby walkę, powiedzmy, no średnio zaciętą, ale problem jest w tym, że cały czas nam ta energia z tego pistoletu cały czas nam ucieka, tak? Także w pewnym momencie staniemy przed po prostu sytuacją, kiedy ani nie możemy strzelić, ani nie możemy użyć osłony, a wróg się zamachuje na nas, no i musimy stracić energię. Nigdy nie opanowałem tej techniki, odpowiedniego balansu pomiędzy strzelaniem a używaniem osłony. I ten drugi poziom, który był naprawdę fantastycznie zaprojektowany, fantastycznymi wrogami, którzy nas atakowali, pięknie wyrenderowanymi. Także mówię o tych czasach oczywiście w 90. To był ostatni poziom, do którego mi się udało dojść, niestety. I słuchajcie, lata minęły, ja tę grę zapomniałem, gdzieś potem przypomniało mi się, że miałem taką grę, postanowiłem ją jeszcze raz nabyć. No i ostatnio postanowiłem usiąść i zrobić gameplay. Właściwie pierwszy gameplay robiłem około roku temu i ku mojemu zdziwieniu też nie mogłem przejść drugiego poziomu. Co ciekawe, grałem na najłatwiejszym stopniu trudności, na easy, ale gra jest tak koszmarnie trudna, że po prostu wow, no nie dało rady. Ginąłem ciągle i ciągle, powtarzając cały czas ten jeden etap. Myślałem, że po latach, kiedy już jestem większy ogar w tego typu gry, nie będzie to stanowiło problemu, ale nie, gra nadal jest strasznie trudna. Postanowiłem troszkę pocheatować i najprościej mówiąc spróbować na początku zrobić tak, żeby mieć wszystkie misje odblokowane. I tutaj ciekawostka. Gra to jest paradoks. Gra jest bardzo krótka, ale zarazem bardzo długa. Bardzo krótka, ponieważ mamy tylko 5 poziomów, z czego 2 poziomy to lot stateczkiem, 2 poziomy to poziomy celowniczkowe i 1 poziom to ostatni boss. Czyli tak naprawdę, gdyby ten poziom trudności był dobrze zbalansowany, całą grę można by było skończyć w około pół godziny, godzinę. Ale przez to, że poziom trudności jest tak wykręcony na najłatwiejszym poziomie trudności, co ciekawe, na najłatwiejszym poziomie trudności możecie grać tylko 2 pierwsze levele. Pozostałe 3 trzeba zgrać już na średnim poziomie trudności. Słuchajcie, medal z kartofla dla tego, kto przeszedł 3. poziom, czyli lot stateczkiem drugi raz bez cheatowania. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. To nie sposób tego ogarnąć. Dodatkowo dochodzi bardzo trudne sterowanie myszą. Słuchajcie, medal z kartofla, Virtuti Cartoflari dla tego, kto przeszedł to bez używania cheatów i udało mu się ten poziom zakończyć. Ja podchodziłem do niego ogromną ilość razy i zawsze gdzieś tam ginąłem. Co ciekawe, gdy później oszukiwałem, czyli stosowałem trainer, okazało się, że nawet nie doszedłem do połowy tego poziomu, że ginąłem gdzieś tak w 1/3. Nie mogłem przejść nawet 1/3 tego poziomu. To jest niesamowite. Kolejny poziom celowniczkowy jest bardzo zbliżony do tego pierwszego. Jednak tutaj trzeba zauważyć, że wydaje mi się, że cała para tej gry poszła właśnie w ten pierwszy poziom. Ten poziom, którego mi się nigdy nie udało ukończyć. I ten drugi już jest taki troszkę gorszy. No i ostatni boss. Boss, z którym walczy się w 3 fazach. Nie wyobrażam sobie grania przejścia tego bez używania cheatów. To jest, według mnie to jest niemożliwe. Gra jest, słuchajcie, tak koszmarnie trudna. Wydaje się, że to jest prosty celowniczek. Sterujesz tylko myszą, masz 2 przyciski, lewy, prawy. No jaki jest problem? No problem jest niestety ogromny, żeby pokonać tego bossa. I powiem wam szczerze, że tak jak mówiłem wcześniej, obok Cyber War to jest druga najtrudniejsza gra, w jaką grałem.
krótka. Znaczy tutaj podejrzewam, że to jest sprytne wykorzystanie twórców. Wiedzieli, że zrobili krótką grę, dlatego postanowili tak pocisnąć stopień trudności, no żeby gra starczała na dłużej. W ówczesnym czasie, tak jak mówiłem, robiły ogromne wrażenie przerywniki filmowe, których jest bardzo dużo w tej grze. No i sama gra, której rozgrywka dzisiaj może wydawać się śmieszna i mocno archaiczna, ale wtedy te gry tak wyglądały. To nie były czasy, kiedy już można było w czasie rzeczywistym przeliczyć tego typu atrakcje, także posiłkowano się oczywiście prerenderowanymi sekwencjami i ta gra jest właściwie zbudowana całkowicie z prerenderowanych sekwencji. Ok, pudełko, które widzicie tutaj, jest to pudełko premierowe. Nie wiem, czy widać, na okładce jest właśnie jeden z bossów z pierwszego poziomu. Nie wiem, czy widać, on ma taką gębę. Nawet fajne jest to pudełko, tylko ono jest jakieś takie, słuchajcie, ciemne. No i w środku, zobaczmy, co jest w środku. W środku niestety jest bardzo skromnie. I muszę przyznać, że no nie robi to wrażenia. Dostajemy, co to jest? Taką informację na temat, jak zainstalować całą grę, taką karteczkę czarno-białą, i oprócz tego dostajemy tylko i wyłącznie grę. Gra jest na 2 płytach, z racji tego, że ilość tych prerenderowanych sekwencji była tak duża, że gra zajmowała około ponad 1 GB. Dzisiaj powiecie, 1 GB, jak GTA zajmuje 60, co tu w ogóle, o czym my tu mówimy? Ale 1 GB w latach 90. to było naprawdę dużo. Ówczesna największa gra, jaka się pojawiła, tak jak już mówiłem wielokrotnie, to była Black Dahlia na 8 płytach, która liczyła sobie około 5 giga i to była największa gra, jaka pojawiła się na płytach CD. A 1 GB, chociaż oczywiście Black Dahlia pojawiła się w końcowych latach świetności filmów interaktywnych, to jednak 1 GB w ówczesnym czasie było bardzo dużo, zwłaszcza, że większość osób miała dyski, ja pamiętam, że miałem dysk Giga 200. Także jakbym chciał nawet przegrać sobie tą grę, to nawet bym nie miał jak. A zdarzały się sytuacje, że niektórzy mieli na przykład 120 mega dysku albo 500 mega, 40, miałem kolegę, który miał dysk twardy 40 mega, także to były takie sytuacje. No i 1 GB to było naprawdę dużo. Warto też zwrócić uwagę, że to były czasy, kiedy nie było tak rozpowszechnione piractwo. Piractwo w tamtym czasie, to jest ciekawe, nie do końca się opłacało, ponieważ nagrywarki płyt, te pierwsze, właściwie to one się chyba jeszcze nawet nie pojawiły, bądź jeżeli się pojawiły, to były bardzo drogie. I myślę tutaj o cenach rzędu, tak patrząc po dzisiejszej denominacji, około 5-6 tysięcy mogły te nagrywarki tyle kosztować, bo pierwsze nagrywarki, które miały już interfejs pod Windowsa, to kosztowało około 2000. Tamte nagrywarki, nie wiem w ogóle, czy były takie nagrywarki. Teraz może mogę troszkę tutaj mieszać, ale wydaje mi się, że jakoś to tak było. No ja miałem w każdym razie piracką wersję. Ona była obcięta z cutscenek, także miałem sam gameplay. Nie widziałem oczywiście samej gry, był sam gameplay, co jest też ciekawe tutaj, ponieważ piraci zazwyczaj w tego typu grach wycinali wszystkie cutscenki, tylko że tutaj akurat Creature Shock składa się z samych cutscenek, więc jeżeli by wycięli wszystkie cutscenki, to by nic nie zostało, by zostało tylko samo menu. Ale jakoś to było tak sprytnie zrobione, że to były powycinane te cutscenki i była sama gra. Tak jak mówiłem, gra jest na 2 płytach, także w ówczesnym czasie było to dosyć dużo. Mamy tutaj instrukcję w formie książeczki. Książeczka niestety nie wprowadza tego, co lubię, czyli informacji na temat wprowadzenia do gier, jakichś dodatkowych informacji na temat całego tła, w jakim się dzieje akcja. Mamy tutaj tylko proste informacje, jak używać, jak kontrolować naszego bohatera. No muszę przyznać, że zbytnio nic tu ciekawego niestety nie ma. No i tak jak mówiłem, gra na 2 płytach, płyta jedna taka czerwona, a druga, nawet nie pamiętam, też czerwona, 2 czerwone płyty. Widocznie wszystkie trudne gry mają czerwone płyty, bo Cyberwar też miał czerwone, wszystkie płyty. Chyba ma po prostu oznaczać, nie dotykaj tego, bo i tak nie przejdziesz. Także, słuchajcie, Creature Shock dzisiaj bardzo mi się miło wracało do tego tytułu, gdy przypomniałem sobie, jak się męczyłem z tą grą, jak ona była bardzo wymagająca, jak złożyczyłem twórcom, że tej gry się nie da po prostu przejść, ani nie da się jej skończyć. Dzisiaj
moje zdanie podtrzymuje. Na nieśmiertelności, znaczy na śmiertelności ta gra jest prawie niemożliwa do zakończenia. I to jest wyzwanie dla wszystkich, którzy lubią wyzwania, bo wiem, że są ludzie, którzy kończą trudne gry i sprawia im to przyjemność. I obok Cyber War polecam Creature Shock, spróbować zmierzyć się z nią. Gra tak nie odstrasza grafiką, trzeba przyznać, poza oczywiście lotem statkiem, który jest koszmarnie zrobiony, ale poza tym te prerenderowane sekwencje, kiedy chodzimy naszym bohaterem, są całkiem ok. I jeżeli czujesz się na siłach, spróbuj zagrać, spróbuj przejść, gwarantuję Ci, że no będzie ciężko, będzie ciężka przeprawa, a już trzeci poziom, kiedy leci się statkiem, no tak jak mówiłem, medal z kartofla dla tego, kto w ogóle i worek medali z kartofla dla tego, kto skończył całą grę od początku do końca bez używania cheatów, bo w mojej opinii jest to trochę niemożliwe. No ale okej, to nie jest oczywiście konkurs, kto jest lepszy, ale to jest, mówię, że gra stawia przed Wami wyzwanie. Jeżeli chcecie się podjąć, no to spróbujcie. Czy dzisiaj warto w tą grę zagrać? Nie. Gra jest bardzo archaiczna, to nie są tytuły, znaczy nie wyobrażam sobie osoby, która grając w Battlefielda, Call of Duty bądź GTA 5 i nie żyjąc w latach 90. nagle siada i zaczyna grać w Creature Shock. Nie wyobrażam sobie tego, bo gra jest tak archaiczna i stopień trudności jest tak wyśrubowany, że każdy przeciętny gracz, który ma tam powiedzmy naście lat, zrezygnuje z tego, bo gra będzie się wydawała nie do przejścia. I tak oczywiście według mnie też jest. Także jest to druga gra, której nie udało mi się zakończyć. Zakończyłem ją na cheatach, mea culpa, ale inaczej bym nie mógł nagrać dla Was tego materiału. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. La